Kochani, chcielibyście, żeby wasze ogórki rosły jak szalone, prawda? My też byśmy tego chcieli. Przygotowałam dla was kilka przepisów, kilka mikstur, dzięki którym ogórki właśnie będą tak rosły, jak szalone. Jeżeli my zadbamy o to, żeby dostarczyć ogórkom azot i fosfor, których potrzebują do właściwego wzrastania, rozwoju, wytworzenia kwiatów i owoców, to one się nam odwdzięczą. Nawet 50% więcej będziemy mieć plonu z jednego krzaczka. Więc warto to zrobić. Do przygotowania tych wszystkich mikstur będziemy potrzebowali wody, drożdży, to mogą być drożdże mokre, drożdże suche, cukier, mleko, chleb. Oczywiście nie zmieszamy tego wszystkiego, tylko mam przygotowanych kilka przepisów i będziemy używać tych składników. Ja pokażę kilka mikstur, po których ogórki rosną jak szalone, a każdy będzie mógł sobie wybrać to, co uważa, że będzie dla jego ogórków najlepsze. Ważne jest to, że ten nawóz, który przygotujemy, a który zawiera drożdże, on jest dosyć silnym preparatem, więc żeby nie uszkodzić, nie poparzyć korzeni, zawsze najpierw podlewamy wodą ziemię, glebę przy ogóreczkach, potem dopiero wlewamy suplement dla ogórka, a potem znów podlewamy ziemię. Drożdże zakwaszają glebę i teraz jeżeli nasza gleba jest w kierunku kwaśnej, a nie w kierunku zasadowej, to pamiętajcie, żeby kilka dni wcześniej, zanim podlejemy suplementem drożdżowym ogórki, żeby wysypać tę ziemię pod ogórkami zmielonymi skorupkami jaj, łyżka zmielonych skorupek jajek pod każdy krzaczek, albo możemy też użyć do tego popiołu drzewnego. I my tu już mamy przygotowany popiół drzewny, bo będziemy podlewać suplementami drożdżowymi nasze ogóreczki. Kolejna ważna rzecz, że wszystkie te mikstury trzeba wykorzystać szybko, czyli kiedy już będzie gotowa, to tego dnia, ostatecznie następnego dnia podlewamy, a potem już one nie będą nadawały się do użytku. Te mikstury powodują, że ogórki rosną jak szalone, ale i też pomidory rosną jak szalone, czy papryka. Więc przepis numer 1. Do tego przepisu numer 1 będziemy potrzebować czerstwy chleb, cały bochenek. Tutaj mamy pół takiego dużego bochenka i ten chleb kruszymy do ciepłej wody. 5 litrów ciepłej, przyjemnie ciepłej wody. I cały ten chlebek tutaj pokruszymy. Do tego trzeba będzie dodać cukier i drożdże. I pamiętajcie też o tym, żeby zrobić to w większym naczyniu, ponieważ ta mikstura może urosnąć, tak jak to na drożdżach się dzieje, żeby nam nie wyskoczyła z tego pojemnika. Musi być troszeczkę większy. Czyli mamy 5 litrów przyjemnie ciepłej wody, mamy chlebek, może być czerstwy, nawet lepiej, który pokruszyliśmy tutaj do tego wiaderka. Do tego dodajemy 100 g cukru. Tutaj mamy odmierzone 100 g cukru i w tym przepisie akurat mamy
100 gram drożdży mokrych. I tutaj ta kosteczka ma 42 gramy, więc też pokruszę 2 kostki i kawałek. 2 kostki i kawałek. Każdy kawałeczek drożdży się tu przyda. To mieszamy i odstawiamy na 3 dni. Odstawiamy na 3 dni. W tym czasie będą tu zachodzić burzliwe procesy, a po 3 dniach dolejemy do tego 5 litrów wody. Zrobi się wtedy nam 10 litrów takiego roztworu i niedużo, pod każdy krzaczek ogórka wlejemy 150-200 ml tej mikstury i to możemy powtórzyć 2 razy w sezonie, nie więcej. Czyli jeżeli teraz to zrobimy, spowodujemy wzrost krzaczka, a potem, kiedy zaczną się pojawiać kwiaty, podlejemy drugi raz i to już będzie wystarczająco. To jest przepis numer 1, jest gotowy. Przepis numer 2. Przepis numer 2 z suchymi drożdżami. Będziemy potrzebować 110 gram suchych drożdży. W takiej paczce jest 8, więc trzeba będzie tutaj jeszcze stąd wziąć 2 gramy. 10 gramów suchych drożdży. Będziemy potrzebować 2 łyżki cukru. Ja już wykorzystałam cukier. 2 łyżki cukru i litr wody, czyli na litr wody 10 gram drożdży i 2 łyżki cukru. To musi odstać dobę, a potem rozcieńczamy to w proporcji 1:5, czyli jeżeli mamy litr wody, dolewamy do tego 5 litrów wody i po dobie jest to już gotowe. Trzeci przepis jest bardzo prosty, bo mamy 100 gram mokrych drożdży, czyli 2,5 kostki drożdży, których ja już nie mam, bo wybrałam inny przepis. I to wymieszamy te pokruszone drożdże do litra mleka. Litr mleka, 100 gram drożdży mokrych. To sobie nam postoi 5 godzin i po 5 godzinach rozcieńczamy to wodą w ten sposób, że ten roztwór drożdży w mleku wlewamy do wiaderka 10-litrowego, mieszamy i mamy gotową miksturę do podlewania ogórków. Przepis 4 to jest przepis, który ja też wybiorę. Część ogórków, pomidorów, papryki podleję tym za 3 dni, a część innym. I do tego mi są potrzebne 2 litry wody. I tutaj mam 2 litry wody. Do tego 2 paczki drożdży. Powiedz o tym. Do tego 2 paczki drożdży. Do tego 2 paczki drożdży suchych. 2 paczki drożdży suchych. I łyżka cukru. Och, co to jest? Łyżka cukru. 2 litry wody, 2 paczki drożdży suchych i łyżka cukru. I to teraz trzeba dobrze wymieszać, aż do rozpuszczenia. Jeżeli drożdże słabo się rozpuszczają, to wtedy trzeba dolać troszeczkę ciepłej wody. Mieszamy, mieszamy, to się z czasem wszystko ładnie nam rozpuści. I w zasadzie, kiedy
To się nam już tutaj te drożdże ładnie rozpuszczą. Dajmy im troszeczkę czasu. To jest to gotowe do podlewania. Natychmiast trzeba to użyć do podlewania. I jeszcze jedna metoda na to, żeby nasze ogórki, zwłaszcza, rosły jak szalone, to jest wykorzystanie obornika. Jest to wykorzystanie obornika. To przejdźmy na chwilkę do szklarni. No i co, którędy wyjdziesz teraz? Czekaj, Rodosik. I teraz tutaj w rzędy między ogórkami robimy rowek i jeżeli mamy obornik taki prawdziwy, to wkładamy tutaj nieznaczną ilość tego obornika. Jeżeli mamy obornik granulowany, możemy granulki obornika tutaj wsypać. Ja nie będę tego robić, ponieważ w tej ziemi jest już obornik wmieszany, więc to by było za dużo. Ale możecie tak zrobić. I to jest ważne, że ogórki są roślinami, które mają krótki czas wegetacji. Posadzone są 15 maja, a już zbieramy pod koniec lipca, sierpień. To jest czas, kiedy zbieramy ogórki, więc ta roślina musi szybko, dynamicznie urosnąć i wydać owoce, ogóreczki. Więc ona potrzebuje odpowiedniego pożywienia i musimy to odpowiednie pożywienie dostarczyć. Czyli podsumowując, ogórki rosną jak szalone, bo rosną na drożdżach. Mamy kilka przepisów na mikstury czy suplementy, jak kto woli, dla naszych ogóreczków. To są mieszanki do szybkiego wykorzystywania, ich nie przechowujemy. Dbamy o to, żeby wylać na mokrą glebę. Woda, mikstura, woda i taki zabieg powielamy, powtarzamy maksymalnie 2 razy w ciągu tego całego okresu wegetacji ogórka. I wtedy ogórki będą rosły jak szalone, a my oszalejemy, ponieważ będziemy mieć tyle ogórków.